Wariaćku, dzień dobry pieseczku, dzień dobry. No co? Chodź. Jak widzicie, ja na miejscu zajechałem po ponad tygodniu, więc i piesek stęskniony. Wariaćko ma tak, że jak mnie nie ma, to idzie na jedzenie do sąsiadów, ale bardzo często przesiaduje tutaj też sam. A ostatnio trochę mu się chyba nudziło, bo i ściągnął towarzystwo. Nie wiem co to za piesek, nie widziałem go nigdy wcześniej w okolicy. Jak sąsiadom pokazywałem, też tego pieska nie znają. Był tu kilka dni temu, w zasadzie przez 2-3 godziny, a bawili się jakby się znali od dawna. Co piesku? Tak mu się też nudziło, że wariaćko od sąsiadów przyciągnął poduszkę. Nie wiem co ta poduszka tutaj robi i po co ją zabrał, no ale chyba po prostu, żeby mieć jakiś fragment z tamtego pomieszczenia, to znaczy z tamtego gospodarstwa też tutaj. No i dzisiaj, no jak już wspomniałem, ponad tydzień mnie teraz nie było, więc trzeba go dobrze wygłaskać, wybawić, no i dopiero działać dalej. Piłeczka już mu chyba nie wystarczyła, lubi za nią biegać, chociaż nie bardzo lubi jej dźwięk, jak ona piszczy. No i widać tą poduszkę, którą przyciągnął któregoś dnia. Tak, nudziło ci się chyba bardzo. No i cóż, przez ten tydzień, jak mnie nie było, też się troszeczkę tutaj wydarzyło. No, było sporo opadów, sporo wysokiej temperatury, no ale mimo wszystko pole ogarnięte. To znaczy tak, nie tyle ogarnięte, co na razie te chwasty talerzówką troszeczkę przywalone i tu i na tamtym większym kawałku, ale no nie udało się ogarnąć przez deszcze dalej tamtego kawałka zarośli. No i dzisiaj jest chyba plan, żeby pójść na chwilę tam i pozabierać kilka rzeczy, które miały być na ognisko. Bo jak było karczowanie tej działki z tych wszystkich krzaków, to część takich grubszych, jak widać korzeni, jakichś po prostu takich jak ręka, powiedzmy, kawałków drewna poskładałem na kubkę, no bo w sumie szkoda było tego od razu spalić i pomyślałem, że to po prostu będzie kiedyś na jakieś fajniejsze ognisko. No i zostało też troszeczkę takich hałabezi, tu już całkowicie powyrywanych, jak widać, pniaków, korzeni, no to też trzeba będzie gdzieś już sprzątnąć pewnie w jedno miejsce i to co grubsze, na przykład takie odrośla zostawiać, bo się gdzieś tam przyda na jakieś ognisko kiedyś na jesieni, a to takie byle co, po prostu na kubkę i żeby było do spalenia na sam początek. Tu jest jedna, tam jest druga, no i jeszcze tam dalej jest trzecia taka kubka, takich grubszych. No i te grubsze chcę dzisiaj gdzieś poskładać w jedno miejsce, żeby były. Myślę, że gdzieś tam. Tu pomiędzy tymi drzewami zostały mi też jakieś takie kawałki, powiedzmy, ogniskowe. Myślałem, że tu mrowisko, ale na szczęście nie, więc trzeba będzie może tutaj troszeczkę, na tym placyku, pewnie pozbierać ten chrust, co na kupę do spalenia, a takie grubsze po prostu poukładać i może czymś przykryć, żeby było w suchości i kiedyś jakieś ognisko gdzieś tam może na fragmencie pola się zrobi. A jak widać, gruszki ulęgałki już lecą, no i takie, no w sumie nawet spore. W tamtym roku były mniejsze, a w tym roku takie całkiem, więc chyba wezmę też jakąś ubijankę albo wiadereczko i te co ładniejsze pozbieram. No jakiś kompocik, czemu nie? Zawsze może z nich wlecieć. Prawda, piesku? Prawda. Dzikie gruszki, ulęgałki w sumie u mnie się mówi, u was pewnie też. Jeżeli inaczej, to dajcie znać w komentarzu, jak u was się na te dzikie gruszki mówi. Miejsce w końcu zrobiłem tu pod jabłonką, bo tutaj jest więcej grabienia i mi się po prostu nie chciało. Ile tych gruszek tu leży, no to cała masa i właśnie tam na tym fragmencie pola widać to najlepiej, ile tego spadło. No a jeszcze na drzewie jest cała masa. Ogólnie to godzina 11, bo rano nie udało mi się zerwać i dopiero później wyjechałem, a słońce no już niemiłosiernie daje w kość. Także idę po taczkę, no i cokolwiek takich grubszych właśnie konarów poskładam tu. Pierwsza kubka przebrana, to zostaje tutaj, nie ma sensu tego przerzucać. Tu takie najdrobniejsze, bardzo rozgałęzienia albo gdzieś tam korzonki, to po prostu poleci szybkie ognisko kiedyś, któregoś wieczora z tego i kiełba będzie przygrzana. To zabieram tam, gdzie zrobiłem miejsce, czyli takie grubsze kawałki, których nie ma sensu ciąć na
opał i które będą się dłużej palić na jakieś solidniejsze ognisko. No i w sumie to, co było na wierzchu, ładnie to deszcz opłukał. Jak widać, nie ma tutaj ziemi, więc to ja jeszcze spożytkuję i będzie do pocięcia albo piłą, albo krejzegą i po prostu pójdzie tam pod kuchnię w zimie na opał. Druga kubka drobnicy na ognisko, której nie ma sensu przerzucać. No i w sumie to też nie poszło na rębak, no bo miało dużo po prostu na sobie ziemi. No i też tu były jeżyny i tak dalej, więc to po prostu prościej i chyba lepiej spalić. Takie kawałeczki, niektóre już połamane, niektóre jeszcze w całości, znowu poszły na taczkę i znowu będzie cała duża taczka opałowego. Będzie jeszcze trzecia pewnie taczka i trzecia kubka jakiegoś takiego na ognisko, na przykład taki gruby korzeń, już nie pamiętam, chyba od którejś brzozy on był, ten taki nośny korzeń. No więc tego chyba nie ma sensu ciąć, bo szkoda łańcucha, upiłe pójdzie po prostu na jakieś dłuższe, jesienne ognisko. Jeszcze tak się przyglądam, tu też jest dzika gruszka, ale ta jest zdecydowanie mniejsza i gruszeczki też ma takie drobne, no i w sumie z nalotem, ale jest ich cała masa. Chyba w sumie w ostatnim filmiku też było ujęcie z tą gruszką, także jest tego nie do przejedzenia, nie do przezbierania. Może zwierzęta będą miały z tego też pożytek. Jakieś sarny, jakieś zające, kto wie. Bo takie malutkie gruszeczki, no to przecież bez sensu już jest wszystkie zbierać. Dobra, lecę z tym, bo to w sumie nic ciekawego. Tak się wydawało, że tych korzeni dużo, ale w sumie jak je poukładać tak pionowo na sztor, żeby nie leżały na ziemi, to wcale nie ma tego jakoś strasznie dużo. Więc myślę, że maksymalnie jedno długie albo dwa krótsze ogniska. To jest śmieszne. To jest korzeń, a to jest coś, co z korzenia wyrastało. Także korzeń zdecydowanie grubszy niż wierzch. Ogólnie, skoro mam jeszcze taczkę, to tu było orane pole, a na tym oranym polu sąsiad wyrzucił trochę kamieni na drogę. Zabiorę, po co mają leżeć? Tu koło tej zarośniętej piwnicy podobno stał kiedyś jakiś budynek i co jakiś czas z tego pola wyorują się właśnie takie głazy, więc nie ma sensu, żeby to na drodze leżało, nawet zresztą źle mi potem będzie przejeżdżać. Więc od razu, skoro mam taczkę, to wpakuję. Tu było kilka, no i tam dalej też ze dwa, więc mi się to przyda na jakiś skalniak albo coś. A jak nie, no to pójdzie na utwardzenie drogi, gdyby gdzieś tam podchodziło błoto na wiosnę. Kilka sztuk dosłownie, ale swoje waży i ręcznie targać w to i z powrotem nie byłoby sensu. Więc jeżeli taczka była, to wykorzystałem. No i złożę sobie koło tych głazów, które już wcześniej gdzieś tam wyciągałem z ogródka i okolic. Przyda się, to się przyda. Nie, to nie. A ogólnie słoneczko już tak dopieka, że chyba to była ostatnia rzecz, jaką w tej chwili na słońcu robiłem i trzeba uciekać albo do cieniu, albo do budynków. I myślę, że na słońcu to jest za 40 stopni, bo w cieniu 29. No ja wykorzystam to, że właśnie jeszcze fragment cieniu tu jest, no i wezmę się w końcu za załatanie tej dziury, gdzie są rury odpływowe z tej strony i z tamtej. Tutaj niestety muszę pousuwać troszeczkę nadmiar tej piany, bo jak widać wyszła nawet poza obrys, poza płaszczyznę ściany, także śrubokręt, nożyk, no i wszystko to, co wystaje, tak jak na przykład tu było, jest do wycięcia. No i potem dopiero pójdzie na to cement, tynk i wyrównanie. No co to dużo mówić. Aha, jeszcze trzeba będzie to w sumie odpylić, przemyć może na mokro, żeby się lepiej trzymało. Odpyliłem, przemyłem, nie żałowałem wody, jak widać, więc teraz niech to z 10-15 minut cokolwiek obsiąknie, bo i tu tej wody poszło sporo. Pianka oczywiście tej wody nie chłonie, ale gdzieś tam karton gips, który jest ponacinany, jak i ściana troszeczkę może. Więc akurat przez te 10-15 minut największa wilgoć zleci, no a potem będzie się, myślę, lepiej trzymała do tego zaprawa. Przywiozłem świeży cement, teraz faktycznie go wrzucę w worek foliowy, żeby po prostu się nie zbrylił. Jest też trochę piasku, pewnie takich wiaderek to mi pójdzie tu kilka, no ale na początek sobie rozrobię proporcje. Nie wiem, 1 część cementu, 3-4 piasku, tak do środka, a potem pewnie więcej cementu na wierzch. O, dla laików jak ja jest nawet ściągawka, to znaczy dla laików jak my, bo ten to dzisiaj, cały dzień mi dzisiaj tu wtóruje. Tak się po prostu psina stęskniła. No i nie ma co się dziwić, w końcu cały tydzień minął. Najpierw wymieszać suche składniki, czyli piasek z cementem, a dopiero potem woda.
robię dosyć gęste, po to, żeby mi nie wypływało z tych dziur, ale się w miarę w środku trzymało. Pierwsze wiadereczko już puste. No i w sumie zapchałem ile się dało. Jak widać, ręka musiała jednak pójść w użycie. Przygotowałem w sumie sobie taki kij i tłuczek, żeby też dopychać. No i na początku nim fajnie szło, ale potem jednak musiała być dłoń. Teraz troszeczkę to obeschnie, znaczy przyschnie. No i tu na wierzch dam po prostu więcej cementu, taką solidniejszą tą zaprawę, żeby to było naprawdę mocne. Tak jak tutaj ktoś wypakował, tak może nie aż tak mocno, nie z taką ilością cementu, ale też zrobię tu solidnie. Ok, to niech podsycha, idziemy z podobną gęstością i ilością cementu do środka. Z tamtej strony zaklejone, tu zaklejone, no i trzecia dziura, w sumie ta największa, też zaklejona. Ślicznie idealnie być nie musi, to przecież i tak piwnica, gdzie jest wiele jeszcze rzeczy do ewentualnych gdzieś tam poprawek, ale to nie będę tego robił, szkoda po prostu na to czasu. Niech sobie to teraz lekko wyschnie, potem oczywiście przemyję wszystko to, co się uciapało, czyli przede wszystkim te rurki odpływowe. No mam nadzieję, że to będzie wytrzymałe, cementu poszło sporo. No i zawsze to wzmocnienie lepsze niż sama pianka, która była pod spodem. Odpukać, gdyby nie wiem, mysza czy coś weszła, to piankę wygryzie. No a takiego tynku z cementem mocnej zaprawy już przecież nie da rady. No i pewnie trzeba będzie to też troszkę podrównać jak wyschnie. Ale to za 15-20 minut zobaczę. Do załatania mam jeszcze w środku przecież te dwa otwory. Tu już piankę lekko dociąłem, też już wszystko przemyłem, jeszcze trochę zachlapane, ale to nie szkodzi. Tu w zasadzie jest dużo do wypełnienia, więc tu pewnie też jakieś kawałki pustaków, które mi się pokruszyły przy kuciu, wykorzystam. Nie będę tutaj tego robił cementem, to znaczy cement z piaskiem, tylko po prostu zwykłym tynkiem, taki jak kładłem już wielokrotnie, na przykład w te bruzdy. Tu przecież nie musi być super mocno, a tym tynkiem jednak robi się lepiej. Ogarnięte, a finalnie to ja w sumie użyłem nie tylko czystego tynku, ale tynku z domieszką gipsu. Po prostu łatwiej mi było, bo szybciej to zastygało i się nie rozlewało po całej ścianie. Teraz jeszcze troszeczkę to podeschnie, no i oczywiście wyczyszczę rurki, bo i tu czy tu też mi się troszeczkę zachlapało. Także myślę, że jakiś szybki obiad w tej chwili, wyczyszczenie tego i potem działam dalej. Zrobiła się godzina 16, a tu nadal 31 stopni. Także jest ostro, jeżeli chodzi o słońce. Wariaczko sobie tam leży w cieniu, jakby merda ogonkiem. No i ja w sumie uciekam do cieniu, a dokładnie to do budynku i ciąg dalszy remontu. Ale zanim zacznę tutaj dalej pracę w tym pomieszczeniu, to chciałbym jeszcze raz, tym razem oficjalnie, podziękować. Dostałem od jednego z widzów paczkę. Paweł, dziękuję jeszcze raz. Powiedziałem, że podziękuję w odcinku i to robię, bo naprawdę tu jest kupa różnych rzeczy. Worki, kranik, lakiery, te łączniki ciesielskie, rękawice antyprzecięciowe do piły, u mnie z BHP różnie, więc czasami myślę, że takie rękawice będzie warto założyć. No cała góra różnych przydatnych rzeczy, a przede wszystkim no ten reflektor, ten halogen LED. Czemu przede wszystkim? Już tłumaczę. Bo w planach na dzisiaj właśnie miałem docieranie, a w zasadzie to szlifowanie tej gładzi, którą kładłem na ściany. No tak jak spojrzeć, ściana wygląda w miarę równo. Sam chciałem kupić właśnie taki reflektor. Już Wam pokazuję po co. Aha, niestety miga na wizji. Kurczę, nie będzie to aż tak idealnie wyglądało w telefonie. No niestety, ale musicie mi zaufać na słowo. Zobaczcie, pod odpowiednim światłem ewidentnie widać to, co trzeba szlifować. Także rzecz, którą chciałem kupić, po prostu dostałem. Dziękuję jeszcze raz przeogromnie. A zanim jeszcze rozpocznę sobie dzisiaj szlifowanie tych ścian,
To tak przypomniałem się w nawiązaniu do tych rękawic antyprzecięciowych, że ostatnio kupiłem kolejną piłę spalinową. W Lidlu kosztowała ona chyba 290 zł, przeceniona z 500. No i zobaczymy, co to za sprzęt. Czemu się na tą piłę pokusiłem? No bo te sprzęty Lidlowe mają 3 lata gwarancji, to znaczy Lidlowe z Parkside'a. Przez ostatnie, nie wiem, 5-6 lat zdarzało mi się już coś oddawać na reklamację w ramach tego Parkside'a i zawsze było to sprawnie. Albo po prostu wymieniali sztuka za sztukę i chyba tak było najczęściej, albo po prostu od razu zwracali pieniążki. O, tu piła fajnie, bo w całości złożona. No i czemu ta duża piła? Bo ta piła, z której do tej pory korzystam, no jednak ma tą króciutką prowadnicę i mniejszą moc, no a zbliża się jesień, więc też trzeba będzie pomyśleć o wyjściu do lasu. Z tej jestem zadowolony, no w sumie 3. rok minął i działa, a też zwykła marketówka. A większa, mocniejsza piła nie tylko z myślą o lesie, ale też tej przystawce, bo mam ją już od jakiegoś czasu, no i być może sobie w końcu coś fajnego na jesieni nią powycinam. Ta nowa piła, model jak widać, parametry również jak na załączonym obrazku, nie ma co prawda instrukcji po polsku, no ale mniej więcej wiadomo o co chodzi. 2 kW, 2,7 konia mechanicznego, 53 silnik, 45 prowadnica i tak dalej. Mieszanka na początek 1:40. Co ciekawe, jest też ta fajna pompka, gdzie można sobie na początku podpompować, żeby się nie szarpać też z odpalaniem. A w zestawie nawet nauszniki, żeby było ciszej, okulary, no i z ciekawości nawet olej. Także co, zalewamy i próbuję odpalić. Piła zalana świeżą mieszanką, no i zobaczmy za ile pompnięć pojawi się paliwo. 4, 5, 6. Jeszcze dołóżmy raz, 2, 3, 4, 5. Dla pewności. Ssanie, no i próbujemy. Za drugim szarpnięciem piła już się odezwała, więc wyłączyłem ssanie i za trzecim szarpnięciem odpaliła. Pierwsze szarpnięcie też nie było do końca dobre, no bo ona ma nie taki standardowy, jak się okazało, szarpak, starter, tylko taki low kickback to się nazywa, czy coś w tym stylu, że jak się wyciągnie, to dopiero po chwili kręci. No ale jak widać, odpaliła. Jeszcze tak z ciekawości odkręciłem, żeby sobie zajrzeć do świecy i filtra powietrza, ale widzę, że tu wszystko standardowo. A ogólnie to bardzo lubię uruchamiać takie nowe sprzęty. Zobaczmy więc z czystej ciekawości, jak ona tnie, jak ona się tu sprawuje. No siła jest, ładnie tnie, gruby wiór jak widać, więc łańcuch ostry, prawda piesku? Może być. A w środku ja myślałem, że ta sosna, patrząc na to jak ona jest pogryziona po wierzchu, będzie też zgryziona. A tu środek czyściutki, więc może faktycznie wykorzystam to gdzieś do jakiegoś budulca. Zobaczymy, bo tu naprawdę żywiczne. A piła? Zobaczymy. 3 lata gwarancji. Myślę, że warto było. A teraz co? Trzeba się brać za robotę. Maseczka, gąbki ścierne przygotowane. 40 to jest ta, 80, 120 jeszcze z takim kątem, żeby łatwiej było w narożnikach docierać. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie się z tym uwinę. Zatem pierwsza ściana za mną, na początku grubsza gąbka i bez światła, potem średnia, no i na końcu 120 już właśnie z tym halogenem. Ale mruga, jeżeli
brać bezpośrednio obraz na to źródło światła. Ogólnie no ściana idealnie prosta nie jest, to wiadomo, więc stąd się porobiły jakieś gdzieniegdzie przetarcia, ale dużo pracy włożyłem wcześniej w tą ścianę, żeby ją przygotować, potem położyć gładź i teraz, żeby tą gładź wyszlifować. No i w sumie jestem zadowolony. Chociaż tej gładzi, jak widać po pyłku, spadło dosyć dużo, no ale teraz jest ściana lustrą. Jak będzie pomalowana, to myślę, że dopiero nabierze takiego finalnego efektu. I tak jak to robiłem, to w sumie pomyślałem, że chyba lepiej by było zacząć od sufitu niż od ściany. No ale jak poszło, tak poszło. Teraz zatem biorę się za sufit, no i dopiero za kolejne ściany. Ale to już nagrywało nie będę, bo to nie ma sensu. Skończę, to się włączę. Myślałem, że to będzie jakoś szybciej szło, ale rąk już nie czuję. Ściany mam zrobione, te 3 aż do okna i fragment sufitu, ale już przy suficie po prostu wymiękłem. No co tu dużo mówić. Ściany idą bardzo fajnie, są co prawda miejsca, gdzie będę musiał jeszcze troszeczkę zrobić delikatne poprawki. Nie wiem, czy to widać. O, tu widać. Czyli delikatnie jeszcze położyć gładź i potem to przetrzeć, ale na szczęście takich miejsc nie ma dużo. Co do sufitu, no jest około metra, czyli do tego kabla tu jeszcze nieruszone, no i cała ta część nieruszona. Przypomniałem sobie jeszcze, że przecież jakiś czas temu kupiłem tą magiczną szlifierkę do ścian i podłóg z Parkside'a też, która teoretycznie miała mi w ścianach również pomagać. Założyłem papier 120, granulację, ale nie idzie tym dobrze. No na razie do ścian to się w ogóle nie sprawdza. Zobaczymy, jak będzie z podłogą. Mam nadzieję, że przy cyklinowaniu podłogi ten grubszy taki papier, to jest akurat 80, ale mam jeszcze 40, będzie się w miarę sprawdzał. Jedyny plus jest taki, że faktycznie ten pył, który jest zbierany do tego worka. I to jest chyba największa w tej chwili zaleta tej szlifierki. Także wszystko leci ręcznie, a że rąk już nie czuję, to chyba po prostu na dzisiaj to odpuszczę. Nie ma szans, żebym zrobił tego wszystkiego, w sensie całą tą część. Myślałem, że to po prostu będzie szło jakoś sprawnie. Ściany pewnie bym ogarnął, ale sufitu już nie ma szans. Także nie będę się przemęczał. I tak dzisiaj taki dzień upalny, że ciężko cokolwiek robić. Nawet w budynku już się zrobiło zdecydowanie cieplej. Więc ja sobie teraz chyba troszeczkę ogarnę. Aha, jeszcze odkurzacz muszę znaleźć, bo przecież będę musiał to wszystko potem odkurzyć. Bo z odkurzaczem jest taki problem, że ostatnio skończył mi się już ostatni worek i zapomniałem dokupić. No ale zanim dokupię te worki, co tam piesku, to jeszcze przecież muszę cokolwiek wziąć, te filtry, które tam są w środku i przemyć, bo już ostatnio znowu z tego wydechu bardzo dużo pyłu leciało, a to taka drobnica, jak jest teraz do szlifowania, to po prostu więcej by znowu wyleciało niż zostało w tym worku. Zresztą widać, jak to wszystko jest w tej chwili ukurzone. Psinko, chodź. Nie ma co tu, żebyś się kręcił, bo i ty się w końcu ukurzysz. Także ja czyszczę odkurzacz, no i w końcu chwila odpoczynku. Zrobiła się godzina 18:30. Słoneczko już tak nie przypieka, ale jeszcze pewnie godzinkę czy półtorej na pewno będzie dobrze świeciło i cieplutko jest. Ja w zasadzie sprawy remontowe na dzisiaj już ogarnąłem. Teraz jeszcze na szybko do ogródka pozrywać troszeczkę tych skarbów, bo tu znowu śliczna papryka chili. Tydzień temu zerwałem z 10. Wszystko poszło. No i dzisiaj też pewnie podobna ilość będzie, bo te krzaki to się aż po prostu wywalają. Trudno to jest pokazać, ale o, z tej strony ile tych papryk tutaj jest. Po kilkanaście, po 20 sztuk na krzaku. Coś w tym stylu. I to niemal na każdym. Także papryka, pomidorki, bo jednak odslały. Sporo się udało tych pomidorów odzyskać, to znaczy utrzymać. No jak widać te, o które się bardzo bałem, czyli bawole, serce, też już kolorków przez ten tydzień złapały. Wszystkie te takie lekkie, spękane trzeba będzie pozbierać i pozrywać, no bo tych pomidorów w sumie troszeczkę jest. No i bardzo się cieszę, w końcu będzie też paprykowych do pojedzenia. Smaczne te pomidory. Nie wiem, jak one się dokładnie nazywają, no ale jak widać mają taki kształt papryczki. Także tych pomidorów to jest cała masa, też
koktajlowych, no i tam jeszcze cała góra i oprócz pomidorów znowu cukinia, więc trzeba to wszystko pozrywać. W zasadzie teraz to z jednego krzaczka idzie zerwać taki pojemniczek, który starcza na kilka dni, a na każdym krzaczku to w zasadzie tych pomidorków jest do groma, szczególnie na tych południowych, więc na początku pomidorów nie było, a jak ruszyły, to teraz nie do przejedzenia. Naprawdę narosło tych pomidorów bardzo dużo i tej czerwonej papryki, więc trzeba będzie pomyśleć o zrobieniu jakiegoś keczupu albo coś w tym stylu. Nie wariaczku, ty keczupu nie lubisz, ale ja ostry to nawet. A teraz, no cóż, w zasadzie się ogarnąłem w większości to, co chciałem. Słoneczko jeszcze jest i pewnie z godzinkę, może niecałą będzie. To chyba się zbieram i podjadę na chwilę znowu nad to małe jeziorko. Wakacje w zasadzie się kończą, lato pomału też, a ja praktycznie w tym roku byłem tylko 2 razy nad wodą, więc trzeba wykorzystać chociaż jeszcze tą godzinę. Ile się da oczywiście. W sumie to trochę szkoda, że w tym roku jakoś nie miałem za bardzo czasu, żeby częściej podjechać nad to małe jeziorko. Stawik, jeziorko, jak zwał, tak zwał. No to jest naturalne, jak najbardziej. Z tamtej strony też jest znowu spory las. Dosyć głębokie jest, chociaż tu początek, wejście jest dosyć łagodne. Ja w tej chwili już sobie troszeczkę popływałem, no bo i godzina po 20, jak widać po chmurkach, już zaraz robił będzie się wieczór. Szczególnie wieczorem jest tu kameralnie i cicho. Czasami tylko w dzień jakieś rodzinki z dziećmi się pojawiają, co zresztą widać po konstrukcjach, jakiś taki zamek, jakieś takie patyczki powstawiane. No i czasem też ktoś przyjeżdża pograć trochę w siatkówkę, ale jeszcze chyba nie widziałem nigdy, żeby więcej niż 2 osoby sobie piłkę odbijały. No i cóż, robi się pomału wieczór, więc ja też już dłużej siedział nie będę. Takie pół godzinki po upalnym dniu naprawdę robi fajną robotę. Także co? Aha, na zakończenie jeszcze przecież wyniki konkursu. Zatem na koniec pora wyłonić zwycięzcę konkursu z poprzedniego odcinka. Dla przypomnienia trzeba było wejść na stronę facebookową Siedliska i udostępnić ten oto post z ostatnim odcinkiem numer 163. Na to był czas do końca sierpnia. W tej chwili mamy 1 września, 12, prawie 13. Udostępnienia. Zobaczmy, jak to wygląda. Trzeba było udostępnić post. Publiczne udostępnienia widzę mamy 3. No i zebrać pod tym udostępnieniem największą ilość reakcji. Jak widać, Jarek 13 reakcji. Zobaczmy, czy post się zgadza. Tak się zgadza. Zatem gratuluję zwycięzcy. Odezwij się do mnie albo właśnie na Facebooku, albo na podanego maila. A nagrody dla przypomnienia: piłka, mały sekator, małe nożyczki do roślin i jako niespodzianka opaska, a w zasadzie to elektroniczny zegarek. Mam 2, jeszcze nie korzystałem z żadnego, więc się podzielę. Gratuluję i jak to będzie wyglądało? Chyba w następnych odcinkach na przemian, czyli konkurs, ogłoszenie wyników, konkurs i ogłoszenie wyników. Postaram się to zrobić maksymalnie prosto, żeby to zajmowało minimalną część odcinków. Za dzisiaj dziękuję i do następnego razu.